Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor. Philips, Latego trafił się w końcu, bo było dużo pytań o to w komentarzach i trafił się w końcu. Tu akurat model wyższy, bo to bodaj 5400 seria, z tego co pamiętam, więc tu wyświetlacz nam pokazuje błąd 11, natomiast na niższym modelu bez wyświetlacza będziecie od razu po włączeniu mieli 3 diody śmierci, jak to kiedyś było na Xboxie 360, pamiętacie? Red Ring of Death, czyli 3 diody śmierci. Tutaj po prostu zaświecą Wam się te 3 kontrolki naraz, zaczną mrugać. Od razu po włączeniu nic ekspres nie zrobi. Co nam to mówi? Błąd 11? Albo problem z grzałką, albo problem z termikami na grzałce, albo problem najczęściej z czujnikiem NTC, który to mam. Zaraz Wam pokażę symbol. W najgorszym przypadku zjarało coś sterowania na elektronice. To jest najcięższy przypadek. Jak będzie tu, nie wiem. Pokażę Wam, jak to się objawia. Bez dubli, przypominam, dla nowych widzów, konwencja, widzicie całą moją naprawę. Jak się coś spierniczy? Trudno. No i jeszcze ważne pytanie. Czy Ty już subskrybujesz ten kanał? Jeśli nie, to jest dobry moment. Czerwony napis subscribe, dzwoneczek, będzie mi miło. Wracamy do tematu. Zmiana widoku. Macie tutaj widok na przód ekspresu. Ekran trochę przetarłem, nie był taki czysty, słuchajcie. Ekspres podłączony do prądu, ognia. 5. No, nawet nie zdążyłem przeczytać. Widzicie, błąd 11, urządzenie nie działa, skontaktuj się z punktem serwisowym. Tak też klient zrobił. No to co? Tutaj już nie będę Wam dokładnie tego pokazywał, bo to było na milionie filmów. Trzeba go rozebrać, tak? Aby go rozebrać, trzeba się pozbyć wszystkiego. Oczywiście kontrola czystości jest ok. Jest ok, moi mili. Pewnie od razu pełen przegląd, ale lecimy, żeby nie przedłużać. Może ten film będzie wyjątkowo krótki. Sprawdźmy to. Jakiś koszyczek by się przydał na śrubki. Jest. Jedna z przodu. Obieramy. Obieramy, słuchajcie, dwie z tyłu. Torx T10. Wyprzedzając pytania, bo zawsze o to pytacie pod każdym filmem. Ja mam akurat na wkrętarce, może być śrubokręt, słuchajcie, jak wolicie. Wygodniej jest oczywiście wkrętarką. Zdejmujemy pojemnik młynka. Tutaj 3 wkręty plus kopułka. W tym modelu kopułka też jest na T10, w starszych jest na T15 bodajże, nie pamiętam. 3 wkręty. Jeden, drugi i trzeci. Musimy w nim zbadać pewne rzeczy, słuchajcie, no i zobaczyć, czy to czujnik. Ja obstawiam, że tak, ale to się jeszcze okaże. Przód mamy, tył mamy. Ostrożnie. Jakoś to łatwo poszło, ale nie są połamane zapinki. Górna pokrywa z głowy. Teraz mamy jeszcze... się sypią śrubki, zwane wkrętami. Teraz mamy, słuchajcie, jeszcze 2 wkręty tu, żeby zdjąć bok. Tak naprawdę to, co przed chwilą pokazałem, całe to odkręcanie i macie dostęp do całego właściwie ekspresu. Na bok. No i co? Ściągamy tył. Schodzi razem z bokiem. Wszystko rozebrane. Na kubkę. Czujnik temperatury to jest to. Sprawdzamy przede wszystkim, czy nie pękła ta złączka. Ja Wam to przybliżę, żeby ten ekspres był dobrze widoczny. Ostrzymy, ostrzymy, ostrzymy. Śladów wycieku tu nie ma, ale te złączki lubią pękać i one też powodują takie problemy. To wszystko do obejrzenia później. Kluczowe, jak już wiecie przy Latego, wysypka. Siedzi. Jeszcze się nie urwała. Który to jest rocznik? 5 listopada 2021. No, świeżaczyzna. Dobra, słuchajcie, miernik w łapę. Zanim wyciągniemy grzałkę, i tak to trzeba zrobić, ale sprawdźmy przede wszystkim tak. Były nawet o to pytania na live, jak sprawdzamy termiki. Pipczak, czyli przewodzenie prądu. No, nie widać. Trochę oddalę. O, mam na pipczaku. Można też na omomierzu, ale... I co? I lecimy oba termiki. Jedna strona, druga strona. Słychać. Drugi termik, to samo. Termiki sprawne. No to teraz możemy omomierzem, choć to średni w tej chwili sens ma. Przełączamy na omomierz, sprawdzamy grzałkę. Z tego co pamiętam w laczkach, te grzałki coś koło 40 ohmów przewodności mają. Powinno się odpiąć z łączki, ale sprawdźmy jak to zadziała. Tym bardziej, że tu są spawane.
Zeskoczyło. No weź. 37,3 ohma. Jest ok. Wskazuje na to, że grzałka też jest ok. No to pozostaje nam, skoro termiki przewodzą, skoro grzałka pokazuje w miarę ok, to pozostaje nam wymiana czujnika NTC. Co musimy zrobić, słuchajcie? Ta grzałka jest tu w sposób specyficzny, taki nieco ruchomy, włożona. Co musimy zrobić? Dwa wkręty. Jeden tu, drugi tu. Ale najpierw wypnijmy tą złączkę, śrubokręcik. Wypnijmy tą złączkę, bo ona nam będzie przeszkadzać. Ja ją ściągnę całą. Ja ją pewnie profilaktycznie wymienię, bo zawsze to ostatnio robię, jeśli chodzi o Latego, ponieważ no one lubią pękać i nie wiecie, kiedy ona pęknie. Ściągamy. To, żeby nam nie zginęła ta podkładka, to sobie też odłóżcie. To możemy sobie gdzieś tu zaczepić, o ile się zaczepi, a niech sobie wisi. I co, słuchajcie, odkręcamy te dwa wkręty, o których mówiłem, żeby wyjąć cały ten koszyk. Możemy od razu wypiąć czujnik i go stąd wyplątać, zaraz go będziemy stąd wyciągać. Na płycie wszystko jest ok, bezpiecznik widzę cały. No tutaj niewiele widać, nawet jak coś się dzieje, to z reguły nic nie widać. Ale lecimy w kierunku grzałki, miejmy nadzieję, że to czujnik NTC. Zaraz wam pokażę jego symbol, żebyście mogli sobie go zamówić. To jest jedyna rzecz w tym filmie, która prawdopodobnie będzie wymieniana, chyba że okaże się, że jest problem w elektronice, no to wtedy dzwonię do kolegi, który tą elektroniką się zajmuje, moi mili. Koszyczek mamy wyjęty. Tu wypinamy uziemienie, bo ono ma króciutki przewód. Kombinerki. Coś mi dzwoni? Nie. Myślałem, że mi telefon dzwoni. Kombinerki. Wyciągamy. Nie chce wyjść. A nie jest. A jest na zapinkę, dlatego nie chce wyjść. Trzeba złapać za zapinkę. No weź. I wyszło. Wężyka możemy odpiąć, rozciąć tego cybanta, możemy nie odpinać. Ważna rzecz. Wyciąganie tej grzałki. Można się trochę namęczyć. Ona z dwóch stron jest na takim skoblu plastikowym. Tu i tu. Trzeba go podważyć i tą grzałkę wyciągnąć. Ja będę się posiłkował i ciągnął. Wężyk będzie mi odciągał, nawet dobrze, że go nie rozpiąłem, bo będzie mi odciągał grzałkę. O, tu już widzicie, wyskoczyła. I teraz trzymając naprężony wężyk, żeby mi nie wskoczyło z powrotem. A ja już słyszałem, że wskoczyło. Teraz tu wskoczyło. Czasami to jest taka zabawa, słuchajcie. Trzymamy. O. No i tu trzeba trochę siły użyć. Mamy to wyjęte. Mamy grzałkę na wierzchu. Wygląda? Jak wygląda? Nic tu się wydaje się, że się tu... Wydają się, że nic się tu, słuchajcie, nie działo. Tu mamy uziemienie odpięte. Termiki sprawdzone. Nie ma śladów rdzy, więc ta złączka prawdopodobnie trzyma. No ale do rzeczy. Czujnik NTC. Czujnik NTC. Przykręcany na Torxa. Wyciągamy. Zaraz zmierzymy jego rezystancję. Prawdopodobnie ja strzelam, że on jest zwarty, bo od razu po włączeniu ekspres nawet nie próbuje nagrzać grzałki, tylko sprawdza ten czujnik i widocznie nie ma żadnej rezystancji. I w związku z tym no od razu wykrywa, że jest problem. Ty nam odjeżdżasz, gościu. I teraz spróbujemy się tu wbić miernikiem. Bierzemy na omomierz. Nie pamiętam, ile w laczku powinien mieć ten czujnik, ale to w kiloohmach prawdopodobnie powinno być. No i co? Mamy open line, omomierz. Pyk. No weź. Tutaj jest to ciężko zrobić, bo ja mam tępe te bagiety. Muszę je właśnie wymienić. Ale to albo jest zwarty, albo jest rozwarty, bo widzę, że żadnej tutaj oporności nie pokazuje, czyli on ma nieskończoną rezystancję. Jeszcze raz spróbuję. No weź. O. No. Open line. Czyli to jest śmieć w tej chwili. On po prostu przestał przewodzić w jakikolwiek sposób prąd. Dobra, czyli co? Zostawiam miernik, bo będziemy sobie testować na nowym. Tu macie symbol. Jakbyście chcieli takowy czujnik kupić, we wszystkich laczkach jest taki sam. Czujnik temperatury Saeco. Symbol do zamówienia najważniejszy to jest ten 421 946 046921. Zróbcie sobie stopklatkę, nie będę tego tu długo trzymał. To jest właśnie czujnik do laczka.
No i co, wyjmijmy go. Stary, żeby nie mylić, co prawda jest brudny w paście termoprzewodzącej, ale ja sobie zawsze nauczyłem się, robię jakąś pętelkę, wiecie. Potem łatwo pomylić, jak go zawiążę. To już na bank nie pomylę. Na bok. Cały już w paście. Rozpakowujemy nowy, słuchajcie. Czyżby to nagranie miało dzisiaj mieć 15 minut? Nie, nie sądzę, że to tak lekko pójdzie. No ale mamy nowy. Widać, nówka sztuka. Do tego musicie mieć pastę termoprzewodzącą, bo jak spojrzycie tu, no tu już jej nie ma, można powiedzieć. Sprawdźmy go. Sprawdźmy go. No raczej powinien pokazać jakąś rezystancję, tak strzelam. Ale sprawdźmy. Tak już po prostu w ramach badania. Bo zaraz się okaże, że ten też tak ma jak tamten. I będzie śmiesznie, nie? Czekajcie, bo tu naprawdę tymi bagietami jest się ciężko wbić. No ale widać. 76,9 kOhm. U mnie jest w tej chwili 15 stopni w firmie. Pewnie chciałbym wam pokazać, ale nie wiem, czy mi się to uda. Bo chciałbym wam pokazać, jak się zmienia ta rezystancja. No nie pokażę wam, bo nie przytrzymam tych bagiet. 76 kOhm. Tyle pokazał. Pasta termoprzewodząca w dłoń. No i co? I zakładamy ten nowy czujnik. Nie ma tu się co zastanawiać. Pasta jakakolwiek silikonowa to nie jest procesor, żeby się tutaj nad tym za bardzo rozwodzić. Słuchajcie. Jak to zrobić teraz, żebyście dobrze widzieli? Blaszka idzie w ten sposób. Tym zagięciem do dołu ona ma dociskać ten czujnik do grzałki. O, tak ma iść ta blaszka. Czyli tym zagięciem do dołu. Czyli jak ma iść tak, to czujnik ma iść tak. Coś takiego. Coś takiego według mnie. Dobra, posmarujmy ten czujnik pastą. Tu się nie ma co bać, może być trochę za dużo. O, moim zdaniem wystarczy. Taka paćka. No i teraz trzeba jakoś to z głową zrobić, żeby nie być całym w paście termoprzewodzącej. Trochę tutaj wymodelujmy tą paćkę. O. No i co? Jak to było? Tak to było. Tak to było. Tak to było. Pasta wam troszeczkę to przyklei. O. To jest o tyle wygodne. Czekajcie, przyłapię sobie wkręt i wam pokażę. Dobra. Aż się ręka trzęsie. Dzidę piłem. Dzida robi wrażenie na trzęsących się łapach. Czy ja to dobrze przykręcam? Dobrze. Dobrze. Mocno. Sprawdzamy, czy dobrze dolega. Nic się tu nie rusza, słuchajcie. Tak ma to wyglądać. Nie przejmujcie się, że jest napaćkane pastą. Ta pasta ma temu służyć. Nie mogę się wyostrzyć na tym punkcie. O. Tak ma to wyglądać. Tak ma być dokręcone. No i co? I zaraz wielkie pytanie zostanie odgadnięte. Czy to zadziałało? Jak to sprawdzić? Wymieńmy tą końcówkę, słuchajcie. Wymienię tą końcówkę, bo to się zemści. Ona nie kosztuje dużo. Tu macie symbol końcówki. A dając gwarancję na ekspres, zaraz się zaleje wodą, pęknie. Ona prosto na te termiki wali, zrobi zwarcie, wywali. Macie tutaj 4, 2, 2, 2, 2, 4, 7, 7, 7, 1, 24. Symbol końcówki, złączki. Na razie na starych uszczelkach. Jak już mam to na wierzchu, to ja to wymienię, bo wielokrotnie pękało. Nie ma tutaj co się zastanawiać. No i pozostaje pytanie, słuchajcie, czemu ten czujnik się zepsuł? Ten typ tak ma. Po prostu. Po prostu. Tu nie ma wielkiej filozofii. Ten typ tak ma. Bardzo często się to zdarza. I tyle. I co tu więcej dodawać, no? Mają ekspresy swoje bolączki, wszystkie. Ten również. Ktoś ostatnio nawet pytał o wyższy model Philipsa Latego. Tak jak mówię, wszystkie modele Philipsa Latego są konstrukcyjnie podobne. Więc każdy z nich w środku wygląda praktycznie identycznie, różnią się panelem. Zakładamy. Zakładamy. Zakładamy.
To na razie zostawiam, nasmaruję sobie. No i co? Trzeba do koszyka wsadzić z powrotem. Jak ten koszyk był? Tu macie taką szerszą wnękę. To jest właśnie wnęka na to, żeby ten przewód tutaj wszedł. Więc tą stroną. No i wciskamy, żeby zaskoczył. Tutaj wielkiej filozofii nie ma. Nie zapomnijcie, proszę, o uziemieniu. To ważne. Sprawdzamy od razu ten wężyk. Często pytacie, on nie może tu być luźno, on musi być wpięty do obudowy. Ja to przykręcę, bo latające grzałki w ekspresach to jest nic dobrego. Kiedyś w DeLonghi sobie tak przyłożyłem, słuchajcie. I jak ekspres zaczął wibrować, to ona mi opadła, zrobiła mi zwarcie, no i to bolało mnie bardzo, bo trochę to kosztowało, bo spaliło płytę. Więc na błędach się człowiek uczy. I tyle. Jeden. Przykręcę już drugi. Jeden by wystarczył w formie testu, ale przykręcę już drugi. Żeby nie było. Tu jest trochę ciężej podejść, ale da się. O! Zeskoczył mój bit. Siedzi. No i co? Złączka wymieniona. Czujnik wymieniony. Sprawdźmy to. I teraz w tym momencie, no jeszcze oczywiście trzeba go wpiąć do płyty, bo to dosyć ważne. Dosyć to kluczowe. Nie wiem, tędy go puśćmy na przykład, nie ma to znaczenia. Naprawdę mógłbym go najpierw podłączyć od zewnątrz, ale przeplećmy go od razu jako tako. Wtyczkę włożycie tylko w jeden sposób. No i jeszcze ważne, wężyk. On tu siedzi, niech się tu nie leje nic najlepiej. No i co? Ona tak lata, wiecie, no tak to jest zrobione, no co mam powiedzieć. Właściwie to trzeba go włączyć. Czyli tacka, gdziekolwiek się podziała. Tu jest oczywiście jeszcze wylewka do wyczyszczenia. Dobra, wody na razie nie nalewam, bo tu chodzi o to, żeby sprawdzić, czy on w ogóle się włączy, czy wywali błąd 11. Jeśli teraz wywali błąd 11, to niestety mamy problem z elektroniką. No ale zaraz się dowiemy, słuchajcie. Za sekundkę dosłownie. Tylko celuję się wtyczką. Co się stało? Kamera zgasła na chwilę. Ciekawe. Ciekawostka. To było to. Już widać różnicę, prawda? Ale się przestraszyłem, że coś się wydarzyło. To coś, jak wkładałem wtyczkę, to coś zaiskrzyło i... No sygnał na chwilę. Ale już jest sygnał na szczęście. Wszystko się, mam nadzieję, nagrywa. Tak. Dolej wody. Dobra, słuchajcie, to co? Pauza na sekundę. Idę dolać wody i testujemy dalej. Jest woda. Zyzuś pilnuje ekspresu. Ważna rzecz nie powiedziałem i żebym nie zapomniał, tylko wytrę ręce. Słuchajcie, zanim go odpalimy, on się grzeje. Michał, bardzo Ci dziękuję. To jest prezent. Michał był na spotkaniu z panem Draganem. Ja tą książkę już czytałem, ale to jakaś kartka, nie wiem co to jest. Ale mam dedykację smacznego od samego pana Dragana. Dzięki, Michał, naprawdę. Wiem, że wiesz, że ja lubię tego pana i jego popularyzację nauki, więc jeszcze raz dziękuję, a wam polecam. Naprawdę wam polecam. Bardzo ciekawa książka. Ale wracamy do ekspresu. Wybuczał się, pusto w wężykach. Będzie napełnianie obwodu. Już przełączam. Pobrał wodę, nic się nie leje, słychać, że syczy, więc... O, on stoi! O, dał radę. Dał radę, ja bym go jeszcze, słuchajcie, odpieprzył, tylko teraz sprawdzamy. Rozpinaliśmy grzałkę, czy nic się tu nie leje. Nic się nie leje. Dajmy jakąś szklanicę. Przepuśćmy przez niego wodę. O, on jest do pełnego przeglądu, bo czujnik czujnikiem, ale no, słyszeliście, jak on się uruchamiał. Testujemy. Gorąca woda, czyli more drinks. Kubek podróżny nie. Fajnie, na kubek podróżny. Co to jest kubek podróżny? No i puszczamy gorącą wodę. Dobra, niech on się porządnie odpetrzy, ale widać już po parującej wodzie, że grzałka grzeje. Dobra. Mamy to? No to co? Ostateczny test. Jakaś kawka. Jakaś kawka niech się zaparzy. Zobaczymy, czy młynek działa, bo w tych ekspresach młynki też padają jak muchy.
No i wio! Zrobimy americano. Kofę. Moc. Maksymalna ilość wody. Może by... no trochę może zwiększmy. 120 ml. Pojedyncza. Aby zaparzyć w duś play. Rynek działa. Cofnę go do Zyzusia trochę i patrzymy. Zrobi kawę? No ale jak widać wylewka do czyszczenia, no to tak średnio to działa. Ale to jest norma w Philipsach, było o tym już na niejednym filmie, słuchajcie. Kawa się parzy, co do jej jakości to wszystkie regulacje i tak dalej. No i słuchajcie, tyle. To jeszcze raz. Co musiałem wymienić? Czujnik temperatury. Jeszcze raz wam pokazuję symbol. To jest to dzieło. Na takim żółtym kabelku, bardzo charakterystyczne. Ja przy okazji wymieniam wszystkie uszczelki oczywiście, ale przegląd był już nieraz. Wymieniam tą złączkę. Warto ją wymienić. Macie ten symbol, ten od czwórki zaczynający się. One pękają. One lubią pękać i wtedy wam sprayuje wodą, bo ona nie pęka tak, że wam się nagle kałuża zrobi. Ona sprayuje wodą na tą grzałkę i najczęściej wywala korki albo właśnie wywala błąd 11, mimo że czujnik jest dobry, tylko dostaje zwarcia. Tyle, moi mili. Działa. Bałem się, że to elektronika, ale to nie elektronika. Michał, jeszcze raz dzięki za tą książkę z autografem Mistrzostwo Świata. Przypominam wam o kawkach. Stoją sobie tu za ekspresem, nie będę już ich podnosił. Oddalamy. Widzicie tam 3 kawki. Czerwona 60% arabiki, 40% robusty. Mocna dzida 90% robusty, 10% arabiki. Zielona 85% arabiki, 15% robusty. Napiszcie mi maila, bo często o to pytacie w komentarzach. Napiszcie maila kawa@coffeedoctor.pl, macie go w opisie filmu. Napiszcie mi maila. Napiszę wam, jak tą kawę zamawiać. Kawa jest tylko i wyłącznie na zamówienie. Ona tu nie leży, to są wersje demo, to co stoi. Ona tu nie leży, bo ona ma być świeża, bo ona jest Mistrzostwo Świata, jest świeża. Każdy, kto ją dostał, każdy, kto ją otworzył, to wie, jak ta kawa pachnie. Kawa z marketu to nie ma nawet podjazdu. Serwer Discord. Chcecie się pośmiać z nami, chcecie sobie z nami porozmawiać, z całą ekipą, ze mną, popatrzeć, jak pracuję. Wsparcie kanału, zakładka, jak wejdziecie. Tam trzeba wesprzeć kanał na najwyższym poziomie. Dostaniecie link do Discorda. Klikacie, dołączacie. Zapraszam. No i co, słuchajcie, tyle z mojej strony. Miło było, fajnie, że się udało. Ja się biorę za przegląd tego ekspresu, dzwonię do klienta. Kolejne bez dubli. Tym razem sukces w miarę krótkim filmie. Nie zawsze naprawy to jest katorga, czasami idzie lekko, także miłego dnia wam życzę, miłej środy. Mówił do was Bartek. Dajcie lajka, dajcie suba, tak jak prosiłem na początku. Widzimy się w sobotę na filmie. W przyszłym tygodniu nie wiem, jak będzie, bo to majówka. Zobaczymy, będę informował na bieżąco. Pozdrawiam was, mówił Bartek. Kanał Coffee Doctor. Cześć!